Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego poradnika, tym razem Wybrzeże Wampirów. Porozmawiamy sobie trochę o co chodzi w tej frakcji, jak się nią gra i dlaczego jest taka fajna. Bo to piraci. Dobra, lećmy po kolei już bez żartów. Pierwsze co, mamy takie najważniejsze, to mamy złą sławę. Otrzymujemy ją za na przykład podbijanie miast, za niszczenie miast, za pokonywanie wrogów, za jakieś na przykład ulepszenia dodatkowo z jakichś budynków. Więc to musimy zdobywać. Dlaczego? Bo musimy tak naprawdę zdobyć szanty, więc im więcej tego mamy, tym szybciej możemy zdobyć te szanty. O co chodzi z tymi szantami? To jest taki dosyć dobry bonus dla nas, który daje nam umiejętność przeładowania plus 20, plus obrony w zwarciu, więc bardzo dużo to się przydaje tak naprawdę, jeśli chodzi o walkę. Jest to trochę niezbędne, żeby potem w późniejszym etapie gry bardzo fajnie bez strat wygrywać każdą walkę. Jak zdobyć potem te szanty? Szanty musimy zdobyć na tej zasadzie, tutaj mam nawet zaznaczone, specjalnie czekałem trochę do tego momentu. Zaginiona szanta. Jeśli miniemy po prostu w złej sławie danego gościa, który ma szantę, czyli po prostu tutaj mamy zwrotka szanty, są oczywiście 3, no to wtedy pojawia nam się możliwość pokonania go. On się nam pojawia na mapie, możemy go sobie spokojnie zaatakować. To jest takie jakby wybawienie go ze swojej kryjówki, no jak to piraci gdzieś tam się kryją. Więc to jest bardzo ważne na pewno, żeby zdobywać te szanty, bo 40%, a czy 30, czy tam 20, czy 30 do przeładowania to jest bardzo dużo. Tym bardziej, że my się w większości opieramy na armii strzeleckiej typu moździerze, typu jakieś, jak oni tu się nazywali? Nie wiem, artyleria pokładowa, ci też są bardzo fajni, banda alpinickich zombie z muszkietami, tak samo jakieś kolosy, nie kolosy, o jednostkach zaraz też wszystko ładnie omówimy. O co chodzi jeszcze ogólnie z piratami? Może zrobimy to trochę w innym sposobie teraz, ten jakby poradnik. Oni są na zasadzie takiej hordy. Po prostu każdy główny bohater ma coś takiego jakby swój okręt i może go sobie ulepszać, czyli tak jakby działanie standardowej hordy. Co jest bardzo ważne w tym? Bardzo ważne jest to, że tutaj mamy na przykład utrzymanie jednostek, więc to jest dosyć dobre. Tym bardziej, że tutaj nie mamy za bardzo dosyć dużych dochodów piratami, ale o tym opowiemy, jak będziemy mówić o budynkach. Tak samo możemy na przykład zyskać duży zasięg ruchu, tak samo możemy tempo uzupełniać strat, zdolności werbunkowe. Możemy wtedy zrewerbować na przykład całą pełną armię w jedną turę. Tak samo rozwój na przykład załogi, czyli po prostu musimy mieć też rozwój, żeby ulepszać oczywiście tutaj kolejne etapy. Tutaj nie ma aż tak dużo tego, prędzej będzie większy problem z pieniędzmi, żeby to po prostu kupić, niż na przykład rozwój, bo można to bardzo łatwo ogarnąć. Też zrobiłem w razie co live'a z floty, więc można sobie tam gdzieś troszkę podejrzeć. Na przykład wyrzutnia strzałek, to jest bardzo fajne. Dlaczego? Możemy je potem ulepszać i dostajemy na przykład umiejętność użycia na przykład krzyku północy armaty 42-funtowej, więc to też jest dosyć fajne, plus dodatkowo otrzymujemy na wyższym poziomie sławę. No tutaj chyba od drugiego poziomu zaczyna się już sława, a tak jak mówiłem, sława jest jedną z najważniejszych rzeczy, bo żeby też chociażby ukończyć kampanię, musisz posiadać 25 tysięcy sławy, czy musisz być jakby takim top 1 piratów, więc to też jest bardzo ważne. Co nam daje jeszcze ogólnie ta flota? To jest tak jak na zasadzie hordy, więc tutaj możemy werbować sobie jednostki, czyli po prostu jedziemy na trybie obozowania i automatycznie mamy właśnie tutaj jednostki z głównego naszego z okrętu, bo to jest nasz główny bohater, i tak samo jak globalnie. No globalnie raczej rzadko się opłaca na piratach rekrutować, jest to po prostu zbędne. I masz dodatkowo też wskrzeszenie, czyli tak jak mają to zwykłe jakby zombiaki, możesz sobie automatycznie skrzesić dużo armii. Im lepszym jesteś położeniu, masz lepsze miasto tutaj swoje na przykład i masz tam bardziej rozbudowane do jednostek, tym lepsze jednostki możesz automatycznie rekrutować. To jest trochę tam zawiłe, bo akurat nie mam tutaj miasta, ale potem zrobię delikatne cięcie, odpalę na przykład innego bohatera, czy tam inną frakcję jakby z wampirów i wytłumaczę też od razu te budynki. Ale przejdźmy do jeszcze innych rzeczy. Budynki zostawimy sobie na koniec i jednostki. Mamy coś takiego jak mapy skarbów. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że możesz sobie zaznaczyć, przybliż miejsce. Musisz tutaj sobie postawić na przykład bohatera, przykładowo tutaj jak mamy zrobione. Automatycznie masz opcję wykopania skarbu i otrzymujesz na przykład jakąś tam górę skarbów. Co to są za skarby? No duży plus tych skarbów jest taki, że otrzymujesz po pierwsze kasę, po drugie otrzymujesz złą reputację i przeważnie jakiś artefakt, więc jest tego dosyć sporo. Jak odkrywać te mapy?
Jeśli będziesz odkrywać te mapy po kolei gdzieś, automatycznie będziesz wykopywać jeden skarb, drugi skarb, albo będziesz podróżować po mapie, automatycznie będą ci się pojawiać następne mapy i będziesz mógł kolejne wykopaliska sobie robić. To jest bardzo fajny system, mi się na przykład osobiście mega to podoba, bo trzeba naprawdę się postarać tą frakcją, nie jest to frakcja taka, że idziemy po prostu do przodu i tyle. Wiadomo, da się tak iść, tylko że to jest na zasadzie hordy, więc oni na przykład nie podbijają miast, tylko w większości możemy zrobić sobie coś takiego jak zatoka piracka i to jest przeważnie gdzieś przy wodzie, no jak przy portach, no bo jak to zatoka. Jeśli chodzi o zatokę, możemy sobie też budować tutaj kolejne rzeczy. Dlaczego mówię o zatoce teraz? No bo nie mam za bardzo save'a z nimi, a chcę wytłumaczyć tak naprawdę wszystkie aspekty tej frakcji. Wtedy możemy na przykład sobie zrobić najlepsza jest chyba zatoka przemytników, bo też daje nam tempo do badań, więc jeśli będziemy mieć takich 10 zatok, to jest 30% do tempa badań. To jest bardzo dużo, tym bardziej, że oni mają przeważnie od chyba 6 do 10 tur na jakieś jedno badanie, więc trochę tam schodzi. Dobra, jeszcze mamy coś takiego jak dukaty. Dukaty otrzymujemy za pokonywanie danych piratów. I dostajemy wtedy jakieś dodatkowe regimenty. Odblokuje nam właśnie tutaj sławny regiment, truchłacze Słonego Lorda, tutaj na przykład coś innego, tu coś innego. Więc to jest dosyć fajne. Na pewno warto sobie z tego korzystać. Też misji jest dosyć dużo u nich, więc też spoko to robić. Po pierwsze, no, potrzebujemy zawsze dosyć sporo pieniędzy. No, piraci mają też coś takiego, że możemy sobie gdzieś tutaj właśnie te skarby, zwłoki na morzu, jakieś tam rozbitków, tam wtedy też toczymy jakieś wojny, więc oni też mają budynki na przykład do dochodów z walczenia na morzu. Bonusy tak samo do walczenia na morzu jak to piraci. Więc oni w większości powinni gdzieś tam żeglować, niszczyć to, co gdzieś tam na wodzie, ewentualnie tutaj gdzieś przy krawędziach mapy chodzić i zrobić sobie zatoki. Ja oczywiście, jak z nimi zacząłem grać, nie wiedziałem o wielu rzeczach, dlatego ta kampania się potoczyła niestety tak średniawo. Nawet zdobyli mi tutaj cmentarzysko, bo tutaj jeśli gramy flotą grozy, to automatycznie mamy wojnę z tymi w miarę wszystkimi elfami. No jest ich dosyć sporo, można gdzieś się tam długo bronić, ale jeśli tam nie zostawisz 2-3 armii, no to już po późniejszym etapie gry, no po prostu przegrasz. Potem też omówimy od razu wszystkich innych lordów, ale to zrobimy sobie na końcu. Przejdźmy jeszcze do obrzędów, bo to jest dosyć ważny aspekt tej frakcji. Co nam tutaj daje? Jeśli mamy na przykład flotę grozy, znaczy to chyba nawet każdy ma z piratów, mamy coś takiego jak Loainor, która się nie zmniejszy, czyli jeśli automatycznie oni gdzieś tam będą mniej dla nas, będziemy mieć mniejsze od nich poparcie, czyli przykładowo tutaj, wejdzie chyba poniżej 2 czy 3, no to automatycznie będziemy mieli problem. No i ta armia się po prostu przeciwko nam zbuntuje i będziemy musieli ją pokonać, ewentualnie ona sobie gdzieś tam pójdzie. No i w sumie tak to się skończy. Więc jeśli chodzi o te obrzędy, jest bardzo to ważne. Jeśli grasz na wyższym poziomie trudności, to kontrola też jest ważna. Choć w większości, tak jak mówiłem, przeważnie się ma jedno miasto, a potem po prostu resztę się robi zatoki. To nas gdzieś tam mało interesuje. Na pewno bardzo ważnym tak naprawdę jest klątwa Morskiej Mgły, tak naprawdę klątwa Działa Królowej. Dlaczego klątwa Działa Królowej? Jest to jedna z najmocniejszych artylerii oblężniczych. Możliwe, że nawet chyba najmocniejsza. Nie wiem, jak tam względem krasnoludów chaosu by było. Jest to unikatowa jednostka, więc warto sobie od razu ją kupić na samym początku, bo musimy potem mieć czas odnowienia, to jest 25 tur, więc to dosyć sporo. A dlaczego na początku? Bo mamy jeszcze tempo uzupełnienia strat 15% do armii, wszystkich armii, pamiętaj. Więc to jest bardzo dużo, tym bardziej, że te armie się strasznie obijają na początku, no bo to są zombiaki, oni są po prostu słabi. Automat liczy ich strasznie na przykład. Wiadomo, możesz ich zrekrutować, od razu jakieś tam ożywienie zrobić, ale no wiadomo, że to nie będzie to. Jeśli chodzi o klątwę Morskiej Mgły, to jest dosyć fajne. Dlaczego? Dostajemy jakby taką klątwę mgły, tak samo przeklęte na naszych wioskach. Automatycznie będą tak naprawdę tracili całą gdzieś tam armię przeciwnicy, więc bardzo fajnie, żeby tam trochę pozbijać tych armii przeciwników. I tak samo dostajemy atrybut Straży Przedniej dla jednostek wielkich nietoperzy, innych nietoperzy, więc wtedy możemy bardzo fajnie sobie porozstawiać te jednostki, możemy sobie przygotować fajną zasadzkę na przykład. Jeśli ktoś ma dużo strzelców, artylerii, możemy go fajnie osaczyć, więc to też jest dosyć fajne. Klątwa Obfitego Łupu to też jest fajne, tylko że potrzebujemy mieć dużo zbudowanych budynków z kategorii właśnie Zakopany Skarb. O tym też zaraz będziemy mówić, o budynkach.
Więc jeśli mamy mało tych budynków, to tak naprawdę tworzenie tego, zrobienie tego jest, wydaje mi się, po prostu bez sensu. Na pierwszym etapie gry nie ma nawet co na razie tego używać. To jest bardziej raczej do późniejszego etapu gry. Najbardziej wydaje mi się to są tak naprawdę te dwa. Wszystko też zależy jak stoisz z kontrolą i ile masz lordów, bo jeśli nie masz lordów, no to też wtedy jest zbędne. Więc wydaje mi się, że to zdecydowanie jako pierwsze, potem ewentualnie klątwa morskiej mgły, jeśli gdzieś tam dużo walczysz i chcesz bardzo poobijać wrogów i masz dużo tych na przykład jednostek, które dostają wtedy ożywionych, na przykład kolos, zdęty trup. No, zdęty trup jest spoko, bo oni wybuchają i zrobią naprawdę dosyć dobrą robotę, ale automatycznie ta jednostka ginie po każdej bitwie, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Przejdźmy teraz do urzędów, bo to jest bardzo ważny temat. Jeden z najważniejszych. Każdy wampir posiada coś takiego jak właśnie stanowisko floty. Co nam daje stanowisko floty? Dostajemy dodatkowe bonusy, bardzo różne. Od utrzymania, wyczerpania, biegania po mapie, no po prostu jest w miarę wszystko. Koszty obrzędu, koszty werbunku, no jest po prostu naprawdę wszystko tutaj. Więc sobie tutaj możesz poprzeglądać. Ja nie będę tego wszystkiego omawiać, bo to by było 10 minut omawiania. Jedynie powiem Ci jedną rzecz z własnego doświadczenia. Co tutaj najlepiej zrobić? Najlepiej jest zrobić to, co najwięcej gdzieś używasz. Jeśli na przykład potrzebujesz utrzymania, to automatycznie dajemy tutaj do utrzymania. Jeśli potrzebujesz na przykład utrzymania do konkretnych jednostek, to wtedy dołożyć do konkretnych jednostek. Jeśli potrzebujesz jakiejś też siły broni, no to automatycznie tutaj masz do siły broni. Musisz po prostu to dosyć dobrze dopasować. Na pewno zbrojmistrz floty jest bardzo dobry. Dlaczego? Bo to są po pierwsze tutaj początkowe w miarę jednostki, bardzo mocne jednostki, których używa się najwięcej, więc to warto sobie na przykład dać, bo to jest 12% do uderzenia, zmniejszenie czas przeładowania, amunicja, więc to jest bardzo ważne i tak samo utrzymanie we wszystkich armii we frakcji. Plus lojalność dla nowo werbowanych, zdolności werbunkowe, limit globalny. No ten globalny, to tak jak mówiłem, nie opłaca się za bardzo. No bo armie przeważnie już powinny wychodzić w miarę pełne akurat u piratów, a poza tym szybko można je robić, bo też wskrzeszamy armię, więc to jest po prostu trochę zbędne. To jest jeszcze dosyć dobre tempo uzupełniania strat, tylko jak sobie zobaczysz, tu są głębinowi rycerze, czy jak oni tam sięgną, gwardia głębinowa, tak samo majtkowie. No, oni się bardzo szybko i tak regają, więc jest dosyć dużo bonusów do regania, więc wydaje mi się, że lipa, no dyscyplina i obrona, no to już jest trochę lepszy temat. I co musisz zrobić, żeby tutaj włożyć tych bohaterów? Muszą oni posiadać dany poziom. Każda gdzieś tam umiejętność ma swój poziom, ale z tego co widzę bardzo niski. Albo 5, albo 8, albo 10. Więc no nie jest to dosyć duży poziom, więc najlepiej mieć jak najwięcej tych piratów. Tak jak mówiłem, ja na tym save'ie dużo nie ogarnąłem, bo po prostu nie wiedziałem jak się za bardzo tym gra. I po prostu nie poczytałem, nie skupiłem się na tym, no i popełniłem wiele błędów. Dlatego ten poradnik jest zrobiony, żeby nie popełniać tych błędów, a na błędach człowiek się uczy, więc lepiej przekazywać potem tą wiedzę dalej. Więc jeśli chodzi o urzędy, obrzędy, mapy skarbów, to już mamy omówione. Została nam jeszcze technologia. No, może trochę na początku ona przerazić. Dlaczego? No jest tego dosyć sporo. A na początku jesteśmy w trochę takiej ciężkiej sytuacji, więc nie wiemy, co na początku sobie tutaj wykupić. Co możemy sobie wykupić na początku? Wydaje mi się, że załogi dowodzące, załogi strzeleckie dosyć spoko umiejętność na początku, bo mamy te jednostki akurat na początku i nimi będziemy długo grać, nawet przez większość gry. Potem co możemy sobie zrobić? Jeśli idziesz bardzo dużo armii, no to wiadomo utrzymanie moździerzy plus tych strzelców artylerii pokładowej, no to jest taki trochę priorytet, więc warto sobie to też wtedy brać. Tak samo siła pocisków to też jest dosyć dobre. Jeśli chodzi o magazynki, no często mi się zdarzyło tak, że brakło im po prostu amunicji, no bo walka była dosyć krwawa, dosyć długa, a oni dosyć dobry mają zasięg, więc szybko gdzieś ta amunicja schodzi. Co możemy tutaj sobie wziąć? Tempo uzupełniania strat. To też jest bardzo fajna umiejętność, warto ją też zabrać sobie na początku. Wydaje mi się, że jeśli jakbym wybierał na początku znowu wszystkie umiejętności, to na pewno wziąłbym właśnie ten oddziały, a pewnie wziąłbym te strzeleckie i poszedł bardziej właśnie w te strzeleckie. Tak samo jeśli chodzi już o armię głębinową, to jest bardzo fajny perk. Bez 20% się broni, to jest dosyć dużo, bo oni mają dużo już na samym początku. Tak samo tu mamy jeszcze tempo uzupełniania strat. To też jest bardzo ważna technologia, warto też ją wziąć na samym początku. Więc jeśli chcesz bardzo iść w tempo uzupełnienia strat, robisz dużo armii,
Więc na pewno oddziały łupieżców to jest zdecydowanie pierwsze, potem naturalna regeneracja to jest drugie, bo otrzymujesz po pierwsze już 20% regeneracji, wiadomo 10% pełnej, a 10 jeszcze dodatkowo do danych jednostek, ale pamiętaj, u nich używasz najwięcej. Tak samo wtedy sobie odpalasz obrzęd, jeśli chodzi o tempo uzupełnienia strat i twoja armia tak naprawdę w jedną turę się prawie z połowy zrodzi do fulla, chyba nawet więcej, ale wydaje mi się, że tak. Więc to na pewno jest bardzo ważne w technologiach. Co tu jeszcze musimy omówić o technologiach? Są tu takie na przykład technologie, że dostajemy wtedy admirałów danych floty, więc to są tacy unikatowi bohaterowie dosyć fajni. Ja ich na razie akurat nie wykupywałem. Jeśli chodzi jeszcze o górę, tak najlepiej sobie jest to wszystko poczytać, bo każdy potrzebuje czegoś innego w danej chwili. Jeden potrzebuje kontroli, jeden potrzebuje siły broni, jeden potrzebuje, nie wiem, utrzymania, więc to też wszystko warto zwrócić na to uwagę, co w danej chwili potrzebujesz, więc na pewno sobie poczytaj to. No jest dosyć duża lektura, ale też jest dużo, na przykład twoja frakcja uzyskuje podwładnego pierwszy oficer. Dużo jest właśnie takich rzeczy, jakichś tam malarzy, jakieś tam tempo budowania. Wydaje mi się, że tempo budowania budynków akurat w tej frakcji to jest głupota, no nie opłaca się po prostu tego odblokowywać. Dobra, wydaje mi się, że to tyle. Jeśli chodzi o jednostki, możemy jeszcze je omówić. Dlaczego? Bo tutaj akurat na bohaterze mam statek, więc jest on rozbudowany, posiada w sumie wszystkie te jednostki, które standardowa budowla. Więc omówimy na początku jednostki. Ja osobiście gram na tej zasadzie gdzieś, czyli same prawie działa, same strzelcy, tak samo trochę głębinowej by się przydało. Na pewno jeśli chodzi o głębinowe jednostki, no statystyki teraz na bonusach mają dosyć spore, no bo też mam tam wykupione niektóre. A jest bardzo mocna piechota. Oni są tak naprawdę w dwóch odsłonach. Jest to gwardia głębinowa, czyli standardowa z mieczami, tam toporami, nie wiem co oni tam dokładnie mieli. I tak samo halabardziści. No jedna z najmocniejszych takich fajnych jednostek halabardzistów, ogólnie też w grze. No może nie najmocniejsza, ale bardzo mocna, o może tak. Jeśli będziemy walczyć gdzieś z Bretonią, czyli przykładowo zaczynamy sobie, nie wiem, Saratosą, czyli tutaj pierwszymi piratami, oni w większości idą raczej tutaj na pustynię i gdzieś tam niszczą pustynię, więc walczą gdzieś dużo z konnicą, więc to jest zdecydowanie najważniejsza jednostka dla nich. Jeśli chodzi też o walkę, no musimy bronić tych dział, tych strzelców, więc stajemy zawsze ich bardzo wysoko, jeśli mamy taką możliwość. Szeroko ich rozstawiamy, żeby mieli całkowite pole do popisu do strzelania. Jeśli też chcesz zobaczyć sobie bitwy, no po prostu wejdź w moją zakładkę w kanale, wejdź sobie na żywo i tam są 2 odcinki na pewno live'y z właśnie piratów. Więc zobaczysz sobie, jak na przykład nimi walczyć. To jest bardzo ważne, bo automat będzie ich po prostu liczył bardzo źle i będziesz albo tracił większość armii, albo po prostu będzie ci automat liczył, że przegrasz. Oni na pewno dosyć dobrze się sprawdzają na tego typu frakcje, które mają dużo gdzieś konnicy, dużo na przykład ogólnie jazdy, znaczy no, konnicy, jazdy, piechoty, strzelców, bo te działa po prostu tak obijają wszystkie, że czy tam moździerze, że no po prostu szybko się rozsypują. Tym bardziej, że jeśli chodzi o zasięg na przykład moździerzy, no jest 380 dosyć sporo. Kolos ma akurat mało, bo to jest taki unikatowy, ale mamy na przykład Królowe Bez, ona ma 450 zasięgu i tak mocno leje, że po jednym strzale pół oddziału nie ma. Tak samo mamy też jednostki typu Kolosy. Oni mają 330 zasięgu, też dosyć szeroko strzelają, więc jeśli oni idą na przykład tak w linii, to on sobie strzeli i dostaną wszyscy w linii, więc to też jest bardzo fajna jednostka. Oni działają na zasadzie właśnie karonady, czyli po prostu takie jakby armaty. No, armata strzela wiadomo do przodu, więc też musisz uważać, żeby po swoich nie strzelać. To jest bardzo ważne. Tak samo jeśli chodzi o strzelców, musisz zwracać uwagę na to, że mogą oni po swoich strzelać, więc musisz ogólnie flankować bardzo jednostki, żeby po prostu ładnie w linii sobie mogli postrzelać. Są to bardzo mocne jednostki strzelające. Wydaje mi się, że jedne z najlepszych jednostek, bo po pierwsze mają dosyć duży zasięg, na przykład artyleria pokładowa. To jest taka jakby twoja topowa jednostka w Wybrzeżu Wampirów, więc no roboty trochę robią. Jedynie co, jeśli oni tak naprawdę ich ktoś dopadnie w zwarciu, no to ta jednostka jest już pokonana. Dlaczego? No mają 4 tysiące życia, no to już mówi samo za siebie, mają 25 pancerza. To nie są krasnoludy, które mają strzelców po 100 pancerza i są po prostu i to dobrzy. Oni po prostu są dobrzy do strzelania. Jeśli chodzi o jednostki, które chcesz do zwarcia,
to tak naprawdę gwardia głębinowa jedna, druga. Ewentualnie jakieś możesz sobie zrobić potwory, na przykład gnijący lewiatan, tak samo mamy potwory gnijące prometajnie, nie wiem jak to się dokładnie wymawia. To są po prostu potwory, które są dosyć twarde i one po prostu się utrzymują jak najdłużej. Tak samo możesz sobie jakieś tam właśnie zrobić maszkarony, czyli takie lewiatany. No, tego typu jednostki są dosyć dobre. Musisz polegać bardzo na jednostkach strzelających, musisz w większości jednak walk toczyć, żeby po prostu też się nauczyć grać nimi. Bo jeśli będziesz robić walki na automacie, będziesz po prostu większość tych walk przegrywać. Chyba że grasz na niskim poziomie trudności i modyfikatory na przykład przeciwnika są bardzo niskie, to wydaje mi się, że wtedy będzie bardzo dobrze też to liczyć. Warto jest tak na przykład jeszcze jeśli chodzi o walkę, puszczać po prostu bohatera do przodu, dookoła sobie ustawiać na przykład strzelców i żeby oni po prostu wybijali ich wszystkich, tak żeby po prostu stopować armię przeciwnika, a żebyś ty mógł się normalnie skupić po prostu na walce. Więc wydaje mi się, że to tyle jeśli chodzi o jednostki. Omówiłem je chyba dosyć dobrze. Jedynie jeśli wrócimy jeszcze na chwilę do budynków, na pewno jeśli chodzi o hordę, buduj te wszystkie 5 budynków, co tutaj jest. Automatycznie jak najszybciej rozbuduj sobie kajutę oficerską, bo tutaj jest do utrzymania jednostek plus rozwój, no plus możliwości werbunkowe, więc to są też najważniejsze rzeczy. Teraz przejdziemy ogólnie do zarządzania miasta. Potem sobie przejdziemy do bohaterów i od razu omówimy bohaterów, jeśli chodzi o wszystkich jakby tutaj wybrzeża wampirów i jak gdzieś najlepiej sobie gdzieś nimi podbijać. Że to po małym cięciu wracamy. Teraz omówimy sobie budynki. Włączałem specjalnie nowy scenariusz, żeby sobie opisać te wszystkie budynki. Więc co musimy najważniejszego wiedzieć? Jeśli zajmujesz miasta przy portach, pierwszy budynek do budowania to są porty. Po pierwsze wpływy z portów, duży dochód, duży rozwój, więc to są bardzo ważne budynki. Jeśli chodzi o armię, no najlepiej zbudować na pewno gwardię głębinową, na pewno tych strzelców. Jeśli chodzi o te nietoperze, ja osobiście gdzieś ich za bardzo nie używałem, może są dosyć fajne, ale jakoś mnie gdzieś tam nie przekonują, choć te z bombami mogą być dosyć fajne, zależy jaki jest duży damage tej bomby, więc na pewno jeszcze sobie ich gdzieś przetestuję. Na pewno artyleria pokładowa, no to jest niezbędne, plus moździerze. A na przykład koronady rzadko używam, mimo że one mają fajny zasięg, bo mają 70 więcej zasięgu od moździerzy, mają większe gdzieś tam uderzenie, ale wydaje mi się, że one są takie, no musimy tutaj zwracać uwagę na kąt ich strzelania, więc jednak strzelają na wprost, moździerz strzela do góry, więc moździerz jest bardziej po prostu opłacalna. Jeśli chodzi na przykład na potwory, zdęty trup to jest bardzo fajny potwór, to jest ten co właśnie mówiłem, że on wybucha, czyli wlatujesz w mocną jednostkę i on wybucha sobie albo w jakąś grupę jednostek. Można fajnie go gdzieś tam kryć po krzakach, nie po krzakach. Jeszcze dodatkowo zrobimy coś takiego, że omówię po prostu budynki, wraz jeszcze tam gdzieś dopowiem odnośnie trochę jednostek. Jeśli chodzi o żywione kolosy, no wydaje mi się, że to są strasznie słabe potwory. Na pewno dosyć fajnymi potworami są morgule, nie wiem czy dobrze je wymawiam, i tak samo gnijące prometajnie. To są jedne z najmocniejszych takich potworów, co oni tutaj posiadają, jeśli chodzi o większą ilość jednostek w oddziale. Tam gnijący lewiatan jest bardzo potężny, on 150 pancerza, dodatkowo tam gdzieś ma zasięg strzelania, no raczej dużo tam nie zrobi, ale po prostu gdzieś tam jest. Tak samo kolos to jest bardzo potężna jednostka, choć bardzo łatwo ją jest pokonać, jeśli chodzi o walkę w zwarciu, no po prostu nie jest jakaś mega efektywna. Co warto ogólnie budować tutaj? No tak naprawdę warto jest budować na pewno te porty, to jest w szczególności, powiedzmy, że mamy 8 slotów, to pierwszym slotem na pewno jest port, znaczy w sumie 7, bo jeden jest jako główny, na pewno port, na pewno armia głębinowa, na pewno strzelcy tak naprawdę, czyli ci zwykły piraci, tak samo właśnie armia muszkietów zombie, bo to są bardzo mocne jednostki. Po statystykach może nie wyglądają szałowo, ale naprawdę są bardzo ważne i bardzo mocne, zaufaj mi. Tak samo jeśli chodzi o moździerze, bardzo warto to kupić, więc tutaj mamy raz, dwa, trzy, 4 już sloty zajęte, więc zostają nam 3. Ja bym się wtedy skupił na pewno na jakichś potworach, jednych albo drugich, to zależy co będziesz bardziej wolał. Na pewno warto sobie zrobić, jeśli masz wyższy poziom trudności, budynek do kontroli, czy ten i do rozwoju, bo bardzo szybko sobie rozwiniesz. Zależy też jak idziesz z kasą. Te budynki wydaje mi się są zbędne, te dwa całkowicie. Tak samo garnizon to już kwestia no, indywidualna, nie każdy buduje. Ja akurat budowałem wcześniej na flocie Grodzy, no bo
miałem jedną wioskę potężną i miałem wojnę z wszystkimi elfami, no to warto było to zbudować. I właśnie coś takiego jak zakopana skrzynia skarbów, to warto wybudować w stolicy, bo to nam daje po pierwsze bonus do obrzędu tego, co tutaj mówiłem wcześniej, klątwa obfitego łupu. Za każdy budynek tego zakopanego łupu, znaczy skarbu, dostajemy kasę. Więc jeśli byś nawet posiadał 3-4 takie potężne miasta, gdzieś 4-5 takich budynków, no to kasa się już fajnie gdzieś tam mnoży. Więc wydaje mi się, że o budynkach tyle. Pamiętaj jeszcze, że jeśli chodzi o panel szkutnictwa, czyli jakby o budowanie tego hordowego miasta, tego statku, możesz tam też rekrutować sobie lordów, co jest bardzo ważne, i automatycznie robić sobie na przykład skrzeszczenie armii i automatycznie już masz jakąś tam sobie armię, tak? Więc możesz od razu zrobić wsparcie do bohatera. Nie każdy, wiedziałem, wykorzystuje coś takiego, ale czasem faktycznie to się sprawdza i dużo nam to daje, więc warto zwrócić na to uwagę. Teraz przejdziemy do bohaterów, omówimy bohaterów i wydaje mi się, że to będzie tyle. Wracamy po krótkim cięciu. Tym razem powiemy o bohaterach i w sumie będziemy już tam gdzieś kończyli to powoli. Jeśli chodzi o bohaterów, posiadamy 4. Pierwszego, co widzieliście, jest hrabia Noctulus, czyli flota grozy. On zaczyna sobie właśnie w cmentarzysku Galeonów, czyli tutaj. Znaczy bohater zaczyna tutaj, żeby plądrować elfy. A jeśli chodzi o jego start, no jego startową wioskę, to jest po prostu te cmentarzysko, które tam mogliście zobaczyć wcześniej. Jeśli chodzi o trudność tego bohatera, tutaj są opcje mieszane. Jeśli faktycznie na początku szybko złoisz te elfy, zrobisz dużo zatok swoich, będziesz mieć dużo kasy, no to możesz spokojnie sobie gdzieś ich tam cisnąć, bez żadnego problemu. Ale no, tak jak mówię, ogólnie frakcja tych piratów, no nie jest to łatwa frakcja, no trzeba dużo walk toczyć. Nie każdy lubi toczyć walki. Ja osobiście lubię, bo lubię ogólnie pirackie klimaty, więc dla mnie to jest mega fajne, przyjemne. Mamy Luthora Harkona. On zaczyna na dole z Bretonii. Co tutaj mamy za wrogów? Na dole mamy Skavenów, mamy tu w sumie większość jaszczurek. Tak samo mamy tutaj Bretonię jedną. Bretonia, Skaweni, tu mamy wyżej troszkę Imperium, potem wyżej mamy, ale to już w sumie nie ma co mówić. No z drugiej strony mamy tak naprawdę Nagasza, czyli królów grobowców, ale oni rzadko raczej tu przypływają, więc w większości walczymy ze Skawenami, z jaszczurami. Z jaszczurami bardzo łatwo jest wygrać, bo po prostu mamy dużo przebicia pancerza, a mimo że one mają przebicie pancerza, to bardzo szybko giną. Jeśli chodzi o efekty frakcji, tu mamy właśnie z Nagaszem jakby sojusz, stosunki z jaszczurami na minusie, no bo i tak musimy w sumie wszystkie tutaj wytępić. Efekty Lorda dosyć fajne, bo 8% walki z jaszczurami, no to jest z jednej strony spoko, no bo gdzieś tam dużo z nimi walczymy, no ale jak się skończą jaszczury, to w sumie ten efekt jest już do niczego. Odporność na magię, no takie sobie, no spaczenie wampirów spoko, bo spaczenie wampirów daje nam bonusy. Jeśli chodzi o tak naprawdę stosunki naszego bohatera, bo tutaj ich nie omówiłem. Mamy stosunki też z Nagaszem, możliwości werbunkowe też jest dosyć fajne, czas werbunku kolosów, no bo on się gdzieś na tych kolosach opiera, tak samo jak ten poziom bohatera będzie wyższy, to on będzie wtedy na tym kolosie. Fajne, nie fajne, zależy wszystko od, od preferencji. Jedynie co ma też spoko utrzymanie dla jednostek kolosów, choć pytanie, jeśli byśmy zbudowali taką armię z 10 kolosów, czy one będą dosyć dobre, wydajne, czy nie? No, to akurat trzeba by kiedyś przetestować. Jeśli chodzi o Aranessę słowo mściwą, ona to jest pirat Saratosy, ona ma tutaj swoją taką fajną siedzibę. Bardzo fajne budynki bonusowe ma jako swoją taką jakby flotę, więc to jest dosyć fajne. Z kim ona tutaj walczy? U góry mamy Skavenów, po prawej mamy Imperium, mamy też krasnoludy, też tutaj zawsze ogry gdzieś przychodzą. No a na dole mamy Bretonię, Imperium, królowie grobowców. Też mają akurat dobra, oni nie mają z Nagaszem, więc tutaj mogłoby być problem, czy faktycznie na wyższym poziomie trudności Nagasz by nas nie chciał bić, więc tu już trochę lepiej bym się tam nie pchał, lepiej bym gdzieś tak przy wodzie sobie tutaj płynął, ewentualnie tutaj i sobie robił te zatoczki. Jeśli chodzi o jej bonusy, ona ma coś takiego jak ochotnicy ze Saratosy, takie jakby jednostki, tak samo saratowska milicja i do nich posiada też bonusy. Ma przychody z plądrowania z łupienia, to jest bardzo fajne, bo to jest efekt frakcji, czyli bardzo dużo zarabia na łupieniu, więc idziemy i łupimy ile wlezie. Tak samo właśnie jeśli chodzi o efekty Lorda, no tutaj mamy wpływ aury postaci na dyscyplinę plus 12, to jest dosyć dużo, dlatego że na przykład ta milicja ma mało gdzieś tam dyscypliny, i ogólnie jednostki zombiaków mają mało dyscypliny, więc to jest dosyć fajne, dłużej te jednostki będą wytrzymywać.
No atak zwarci właśnie dla saratońskich jednostek, tak samo siła broni plus też do saratońskich. No to jest dosyć sporo, no bo 20% no robi czasem robotę, więc fajny też bohater. Jeśli chodzi też jeszcze o Cylostrę dziko-płetwą, dobrze wymówiłem, ona ma utrzymanie właśnie dla Syren i Morguli. Syreny właśnie już ma w zestawie i tak samo jeden oddział Morguli, czyli po prostu taka piechota i piechota potworów. Fajny bonus, jeśli faktycznie dużo tych jednostek używamy. Ja akurat mówię, tak jak lubię pirackie klimaty, to lubię właśnie jakieś tam działo, strzelby i inne takie rzeczy, więc mi na przykład osobiście nie leży ten bohater. Ale jeśli chodzi o podbój i gdzie zaczyna, ona walczy z mrocznymi elfami, z elfami wysokiego rodu. Bardzo łatwo nią jest sobie tutaj szybko podbijać tę ziemię, więc to jest bardzo fajny bohater, jeśli chodzi o łatwość gry. Jeśli chodzi ogólnie o łatwość gry, to Luthor plus Cylostra to są tacy, wydaje mi się, najciekawsi bohaterowie. Bardzo łatwo nimi jest grać. Aranessa też jest dosyć łatwa. Wszystko też zależy, jak się potoczy walka z krasnoludami, bo jeśli się źle potoczy, krasnoludów jest bardzo trochę ciężko pokonać Saratosom, chyba że mamy bardzo dużo dział moździerzy, królowe bez, no to wtedy bez problemu z nimi idziemy jak po sznureczku. Więc jeśli chodzi o hrabie, czyli flotę grozy, to co gdzieś tam na początku zauważyliście, wydaje mi się, że to jest jeden z najtrudniejszych bohaterów. Najciężej po prostu ma ten start, bo on walczy z tymi elfami, te elfy go gdzieś tam nie lubią. No pamiętaj, że tych elfów na tym kołku jest dosyć sporo, więc no, ciężko jest. Ja bym raczej polecał każdego innego oprócz floty grozy. Wydaje mi się, że dosyć ciekawą mogłoby być frakcją, jeśli chodzi o właśnie tego Lutora. Dlaczego? Bo po pierwsze ma właśnie bonusy do walki z jaszczurkami, tu jest większość jaszczurek, więc dosyć prosto by mógł mieć. Jaszczurki bardzo łatwo się wybija prawie każdą jednostką strzelecką, więc na tym się gdzieś tam opiera walka. Więc chyba najbardziej bym go polecał, ewentualnie Cylostrę. Ona walczy też z elfami, choć elfy zawsze mają łuczników, więc tu już trochę może być gorzej, ale też wydaje mi się, że spokojnie do ogarnięcia. Saratosta, tak jak mówiłem, jeśli pokonasz krasnoludy, no to wtedy masz w sumie drogi otwarte do wszystkiego. Wydaje mi się, że dosyć wyczerpujący poradnik, czasem gdzieś mogłem się delikatnie zatrzymać, ale nie robiłem takiego mego cięcia. Wydaje mi się, że dużo ważnych informacji. Dla początkującego na pewno dosyć sporo potężnych informacji. Warto sobie, tak jak mówiłem, przeczytać na pewno jeszcze technologię, żeby gdzieś tam sobie zaplanować krok po kroku swoją rozgrywkę. Wydaje mi się, że to tyle. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych moich poradników lub wcześniejszych poradników. I dodatkowo są jakieś live'y z różnych frakcji, tak samo z piratów, więc można sobie też zobaczyć, jak to wygląda po prostu na żywo. Dzięki za oglądanie.